kurs hybrydowy, który zaczynamy od weekendowego zjazdu w Oświęcimiu. Podczas tych 2 intensywnych dni poznajemy historię żydowskiej społeczności Oświęcimia, o której opowiada nasze muzeum. A także zwiedzamy miejsce pamięci Auschwitz-Birkenau. Oraz co najważniejsze, przyglądamy się różnym pojęciom i mechanizmom z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej. Po tym wprowadzeniu i zapoznaniu się uczestników i uczestniczek na następne 5 tygodni nasza praca przenosi się na specjalną platformę e-learningową, gdzie każdego tygodnia pojawiają się zadania rozwijające wiedzę i umiejętności w 3 obszarach: dydaktycznym, metodycznym i wychowawczym. Kurs jest moderowany, co oznacza, że osoby uczestniczące na bieżąco dostają informację zwrotną do swoich wpisów. Zadania są tak skonstruowane, by wymieniać się pomysłami, dyskutować i wchodzić w interakcje z innymi osobami, które są na kursie. Dowiedziałem się o Akademii Antydyskryminacyjnej na webinarze Muzeum Polin. Temat jest dla mnie super ciekawy. W ogóle w tej chwili myślę, że to jest taki temat, który staje się bardzo ważny i przede wszystkim dostrzega ten temat młodzież i bardzo wyraźnie jakby daje znać, że to jest coś takiego, co jest im potrzebne, żeby nauczyciele mieli większą wiedzę na temat dyskryminacji i zapobiegania. My, nauczyciele, lubimy myśleć, że bardzo się staramy, że wiemy, co robimy, że jesteśmy super tolerancyjni i to fajnie bardzo brzmi, ale potem się rozmawia z młodzieżą i młodzież daje feedback, że moglibyśmy zrobić więcej, dlatego tu jestem. To jest takie miejsce, gdzie spotykają się ludzie, dla których bardzo ważna jest tolerancja, wspólnota, dostrzeganie wszystkich w tej wspólnocie. Od września będę miała wychowawstwo i to jest dla mnie ogromne wyzwanie, kolejne. I chciałabym, żeby w mojej klasie wszyscy czuli się dobrze, żebyśmy stworzyli fajną grupę. Oczekuję, że dowiem się tutaj, jak stworzyć właśnie tę grupę i jak wspierać młodych ludzi. Jestem tutaj, bo wierzę w moc szkoły, w taką siłę sprawczą nauczyciela, odpowiedzialnego, świadomego, dojrzałego. Wierzę w to, że zmiana zaczyna się od szkoły, stąd moja obecność tutaj. Tym bardziej, że sama tematyka antydyskryminacyjna jest dla mnie bardzo ważna. To znaczy, myślę sobie, że nie tylko dla mnie osobiście, ale w ogóle jest to taka przestrzeń, którą na ten moment trzeba poruszać w szkole. Szukałam tutaj z jednej strony wsparcia właśnie osób, które więcej wiedzą ode mnie i narzędzi, które pomogłyby mi radzić sobie z takimi tematami. Spotkałam grupę wspaniałych ludzi, dużą energię w tej grupie i no jest to początek. Mam nadzieję, że jeszcze wiele przed nami doświadczeń i że dzięki tej wymianie będziemy budować mosty. Akademia Antydyskryminacyjna to miejsce, w którym można się uwrażliwić i nauczyć tego, jak nie zgubić żadnego ucznia, żadnego wychowanka w swojej pracy. I to, co my tutaj robimy, o czym rozmawiamy, czego się uczymy, to są wspaniałe narzędzia, które pomogą nam w bieżącej pracy z młodzieżą, które nas właśnie takiej wrażliwości na innych jeszcze bardziej nauczą. Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej to kurs dla osób zaangażowanych w edukację szkolną, który powstał tutaj, w Muzeum Żydowskim w Oświęcimiu, gdzie upamiętniamy mieszkańców naszego miasta zamordowanych podczas Holokaustu w obozie koncentracyjnym i śmierci Auschwitz-Birkenau. Od początku chodziło nam i chodzi o to, że edukacja antydyskryminacyjna prowadzona od najwcześniejszych lat może być szczepionką, dającą młodym ludziom poczucie bezpieczeństwa i odporność na próby zarażania nienawiścią oraz wywoływania lęku wobec osób, które są jakkolwiek inne od nas. Cytując jedną z naszych uczestniczek, Akademia to lekcja historii i wychowawcza w jednym. Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej to jest taki projekt, który tutaj w Centrum Edukacyjnym robimy już naprawdę wiele lat. To jest długoletni projekt, który miał najróżniejsze odsłony.
W pierwszych edycjach naprawdę sporo zmienialiśmy, aż w końcu stworzyliśmy taki model spotkań z uczestnikami i uczestniczkami, które mamy nadzieję, że jest na tyle różnorodny, wciągający, od różnych stron, patrzący na edukację antydyskryminacyjną, więc się naprawdę da go wprowadzać w szkołach, w grupach, z którymi pracują nasi uczestnicy i uczestniczki, ponieważ poza wiedzą, stawami, relacjami, które tam kształtujemy, szalenie nam zależy na praktyce. W Akademii Edukacji Antydyskryminacyjnej dbamy o to, żeby zarówno uczyć się rozwijać, poznawać merytoryczną koncepcję, na której oparliśmy nasz program. I tutaj można powiedzieć, że ten program trochę odróżnia się od takiego typowego szkolenia antydyskryminacyjnego. Mogę powiedzieć, że trochę mniej jest może o stereotypach, uprzedzeniach, dyskryminacji, chociaż to oczywiście też jest, ale kładziemy tutaj nacisk na to, żeby się przyglądać takim czterem obszarom funkcjonowania klasy, szkoły czy grupy, z którą pracują osoby. Patrzymy na wspólnotę, jaką warto można zbudować, właśnie po to, by te dyskryminacyjne zachowania nie rozwijały się w danej grupie. Na widoczność, żeby zwracać uwagę, podkreślać, doceniać różne grupy mniejszościowe, ich przedstawicieli, przedstawicielki, na wzmacnianie, czyli tam, gdzie trzeba szczególnie jakieś dodatkowe działanie przeprowadzić dla danej osoby, dla danej grupy, no i oczywiście włączanie, bo to jest czteroetapowy czy czterofilarowy model edukacji włączający, gdzie chodzi o to, żeby tak pracować z klasą, z grupą, ze szkołą, żeby odpowiedzieć na potrzeby wszystkich, spotkać ludzi, rozwijać relacyjnie, jak i edukacyjnie.